Halo, halo, siemaneczko, witam ponownie, Janku z tej strony, witam was już, można powiedzieć, no po prostu w drugim filmie przedstawiającym modyfikacje, których ja używam, które mogę wam polecić, delikatnie streścić, opisać. Jeżeli ktoś nie widział pierwszego filmu, to serdecznie zapraszam. No a dzisiaj, tak jak mówię, widzimy się już w następnym filmie i dzisiaj będziemy prezentować inne modyfikacje, tak jak mówię, takie, których ja używam, które mam wrzucone w mody, cały czas są u mnie na save'ach. No i delikatnie wam je będę streszczał, więc bez przedłużania zbędnego myślę, że możemy zacząć opisywać tą listę i wymieniać modyfikacje. No i pierwszym takim modem, który dzisiaj wam chcę zaprezentować, będzie to Realistic Refueling. No i tak jak sama nazwa mówi, często tutaj nazwy nam podpowiadają, co te mody robią. Jest to po prostu mod, który gdzieś tam powoduje realistyczniejsze po prostu napełnianie naszego baku z paliwem. Tak jak pewnie wiecie dobrze, gdzieś tam w mniejszych maszynach po prostu, które mają mniejszą pojemność baku na paliwo, no to napełnia się to bardzo szybko, a ten mod nam ogranicza te napełnianie się chyba z tego co pamiętam do 130 litrów na minutę czy coś takiego, więc jak sami zobaczycie, no teraz nawet zobaczcie na to, jak ubywa mi powoli pieniędzy. Tutaj podejdę do silnika i zobaczcie, jak to paliwo wolno się napełnia. No dosłownie litr i tak się napełnia, a oryginalnie w farmingu byśmy mieli tak, że zaraz by wyrąbało i byśmy mieli pełny zbiornik. Modzik ogólnie fajny, tylko czasami jeżeli się spieszymy, chcemy na szybko kombajn zatankować, mówię na przykładzie kombajnu, bo ma jednak duży ten bak, no to troszeczkę schodzi, ale jeżeli ktoś lubi taką realistyczniejszą rozgrywkę, to dla niego jak najbardziej ten modzik będzie przeznaczony. No i widzimy się już przy kolejnym zestawie, żeby zaprezentować wam następną modyfikację, jaką jest Kultywator Field Creator, czyli tak jak sama nazwa mówi. Jest to po prostu tworzenie pól za pomocą kultywatora. Tak jak wiecie, domyślnie możemy chyba to robić za pomocą na pewno pługów i chyba głęboszym, z tego co pamiętam, a teraz ten mod dodaje nam taką możliwość, że możemy również to robić za pomocą kultywatorów. Opuszczamy kultywator, Y naciskamy i tak jak widzicie pole się tworzy. Y wyłączamy, tak jak widzicie też tam pod F1, aczkolwiek zasłaniam znowu do kamerką. Jest tam w każdym razie opcja zezwól na tworzenie pól i możemy sobie to wyłączać i włączać. Bardzo przydatne dla osób, które gdzieś tam dużo budują, później zostają im takie landy i zamiast orać to, gdzie to jest żmudna robota i zacznijmy od tego, jak ta orka wygląda w tym farmingu, no to lepiej jest to sobie zrobić kultywatorem i wiadomo, jeżeli będzie trzeba, no to wtedy będzie trzeba też zaorać te pole, jakoś pozbyć się wymaganej orki, jeżeli ktoś na tym gra. Ale modzik bardzo prosty i bardzo przydatny. Znajdujemy się znowu przy naszym Maseju z początku odcinka i teraz będę wam prezentował moda, którego może większość osób nie kojarzy, nie zna, ale jest to mod Configure Maintenance, o ile się to tak czyta. Chodzi po prostu tutaj o modyfikację, która pozwala wam inaczej. Po prostu mnie zawsze denerwowało w farmingu to, że te maszyny dosyć szybko się zużywają, a ponadto po prostu bardzo dużo kosztuje ich naprawa, a szczególnie przemalowanie. Tak jak widzicie teraz, żeby przemalować Maseja musiałbym zapłacić 24,5 tysiąca, a z tym modem możemy sobie to skonfigurować. Wchodzimy w ustawienia gry, zjeżdżamy sobie na dół i tutaj mamy Maintenance Cost and Painting Cost. I teraz tak, tutaj sobie ustawiamy, widzicie, to jest przeskakujące 15%, od 25 do 100% możemy sobie ustawić. I mamy tutaj właśnie ustawić sobie, ile ma nas to kosztować, tak? Czyli jeżeli ja teraz maintenance to jest, z tego co pamiętam, po prostu ta naprawa, czyli zepsucie silnika, tak? Czyli koszt sobie ustawiamy na 50% zepsucia. Za zepsucie pojazdu po prostu 50% płacimy. Tak samo za malowanie, a tutaj sobie ustawiamy po prostu, jak te maszyny mają się szybko niszczyć. I ja sobie zawsze ustawiam wszystko tutaj na 50%. I zobaczcie sami, że teraz nawet jak będę chciał naprawić, to kosztuje to 12,200. Więc połowę z tego. Mówię, ja tego moda zawsze używam, bo nie lubię jak te maszyny się tak szybko psują, no a dodatkowo ten koszt naprawy ich czy odmalowania jest po prostu mniejszy. Tak jak sobie po prostu może ustawicie. Nie zmieniamy pojazdu, żeby zaprezentować wam kolejnego moda, ponieważ będę wam prezentował teraz moda Engine Brake Force Compensation, nie wiem jak to się czyta. W każdym razie chodzi po prostu o to, że zawsze irytowało mnie to grając na kierownicy, czy też na klawiaturze, że po prostu jadąc i puszczając gaz strasznie mocno wpływa tutaj hamulec silnikowy, czyli że po prostu nie musimy nawet hamulca wciskać, a te maszyny bardzo szybko się zatrzymują i wyhamowują. A tak jak no, musiałbym po prostu porównanie zrobić najlepiej z tym modem włączonym i wyłączonym, ale zobaczcie sami, że puszczając gaz, teraz puszczam gaz w tym momencie i ciągnik się dalej toczy. I tak on wyhamowuje dosyć szybko, ale jest to poprawione troszeczkę, bo oryginalnie w grze te maszyny bardzo szybko wyhamowują. A myślę, że jeszcze jakbym tutaj dodał ciężar na przyczepę, to tym bardziej by się jeszcze dłużej toczył. Ale to jest to troszeczkę poprawione na pewno, bo testowałem to sobie na początku, jak ten mod wyszedł i zauważałem różnicę. Więc jeżeli ktoś gra i też go to denerwuje, to szybkie hamowanie silnikiem, to jak najbardziej modzika może sobie pobrać i zainstalować.
Pozwólcie, że kolejne modyfikacje z naszej listy zaprezentuję Wam z poziomu sklepu. Nie będę tracił Waszego ani swojego czasu, bo jest to mod bardzo prosty do opisania. Działa on tak samo jak w 22, z tego co pamiętam chyba w 19, ale mianowicie chodzi o tą najważniejszą funkcję, czyli po prostu dodaje on nam do każdego rozrzutnika możliwość rozsiewu wapna. Tu nie jestem pewny, aczkolwiek chyba czasami występują błędy z animacjami, jeżeli chodzi o to, i też nie spotkałem się kiedyś z rozrzutnikiem, który nie działał z tym, tak jakby miał coś własnego edytowane. Tutaj widzę, że na każdym jest pokazane wapno, ale czasami animacje się potrafią psuć. Dodatkowo ten mod powoduje nam to, że możemy beczkami asenizacyjnymi wozić sobie wodę, więc jeżeli ktoś ma beczkę i po prostu poi swoje zwierzęta, no to nie musi teraz mieć 2 beczek na gospodarstwie. Ja tak sam to kiedyś robiłem. Dodatkowo ten mod powinien wprowadzać wapno do rozsiewaczy, aczkolwiek patrzę, że tutaj mi nie wprowadza i możliwe, że jest to wina mapy. A ponadto jeszcze to akurat rzadkość pewnie u nas będzie, ale również wprowadza możliwość wożenia wapna za pomocą wozów przeładunkowych. Więc to też taka fajna adnotka. Następny mod taki jest na naszej liście, jest to mod Measure, czy jak to się tam czyta, czyli po prostu miarka. Ale żeby Wam to zaprezentować, muszę na chwilkę wyłączyć kamerkę, ponieważ jego tutaj wszystkie funkcje mamy właśnie pod F1 i klikamy sobie po prostu lewy alt, prawy przycisk myszy. W tym momencie widzicie, wyskakują nam nagle metry i zmieniamy sobie jednostki. Jeżeli ktoś chce mierzyć w stopach, to naciskamy sobie scrolla i po prostu zmienia nam się na stopy albo metry. Przechodząc sobie w bok, tak jak widzicie, te metry się zwiększają i możemy sobie mierzyć różne przedmioty. Jest to mod najbardziej przeznaczony do ścinania drzewa. Po prostu jak chcemy sobie mierzyć jakieś kawałki, a nie mamy harvestera, żeby za nas to zrobił, no to możemy sobie ręcznie mierzyć. No to normalnie, tak jak chodzicie z piłą, mogę Wam to też zaprezentować. Więc zobaczcie, sami trzymam piłę. Teraz jak chcę zmierzyć sobie jakąś odległość, no to mamy tutaj długość całego drzewa w ogóle z tego co widzę podaną. Ale ja sobie mierzę od tej strony, czyli klikam sobie prawy przycisk z altem myszy i lecę sobie. Tutaj widzę, mamy 2 metry, 2,5 i tak dalej, więc możecie sobie mierzyć po prostu na własną odległość i ściąć na przykład w tym miejscu, tak? I tniecie sobie wtedy kawałek i macie równe 2,5 metra. Do kolejnej modyfikacji, jaką chcę Wam zaprezentować, czyli jest to Remove Front Loader Axle Locking. Zakupiłem tutaj ciągnik właśnie z turem, żeby Wam to pokazać, plus dodatkowo wyłączyłem teraz tego moda, żebyście mieli też taką różnicę. Zobaczcie, ustawiłem sobie takie deseczki tutaj, zresztą ciężko na nie jest wjechać, od tego zacznijmy, ale zobaczcie, no widzicie jak ta ośka teraz pracuje, tak? Nasze lewe przednie koło uniosło się w górę, ta oś zrobiła się sztywna. No i pracuje to po prostu jakby w ogóle żadnego zawieszenia nie było. A teraz włączę moda i za chwileczkę Wam pokażę znowu jak ten ciągnik stoi. No i zobaczcie, nawet nie będę go przestawiał, bo różnicę już widać. Wiadomo, ta oś i tak będzie miała swój zakres pracy, tak? Ale mimo wszystko ugięła się. Myślę, że ten zakres pracy jest związany bardziej z XML-em tutaj ciągnika. Ale sam fakt, że jednak ugięła się i jeżdżąc teraz po tych deskach, no jednak ta ośka jakkolwiek pracuje. Nie wiem, dla mnie to jest niezrozumiałe, czemu Giantsi wyłączyli tą opcję, czemu ten ciągnik nagle w podczepieniu tura ma stać się sztywny. No zobaczcie, jak to o wiele ładniej wygląda, jak to teraz fajnie pracuje. Wiadomo, no teraz wjadę po prostu na tą deskę, ale widać, że ta ośka się ugina i o wiele ładniej to funkcjonuje, tak? Po prostu. Z powrotem wracamy do naszego Maseja z początku odcinka i prezentuję Wam tutaj kolejnego moda Tip Anywhere, czyli tak jak sama nazwa mówi, kiedyś w ogóle za czasów 13 i tak dalej, to też było fajne, tylko wtedy to się kupowało takie kubki, a teraz po prostu ten mod powoduje to, zobaczcie, sam Wam pokażę, że teren tutaj nie jest mój, obszary gospodarstwa, zobaczcie, nie jest mój, nawet chyba się go nie da kupić, da się kupić, ale po prostu nie jest mój. No ale ten mod powoduje po prostu to, że możemy wysypywać gdziekolwiek nam się to żywnie podoba, więc zobaczcie, wysypujemy sobie pszenicę na stacji benzynowej i nie ma z tym żadnego problemu. I to tyle w tym modzie. Kolejna modyfikacja, jaką będę Wam prezentować, to Head Tracking Camera Suspension, czy jakoś tak. Po prostu jest to mod, który przywraca nam dynamiczną kamerę, jeżeli mamy śledzenie głowy, czyli jak widzicie, w tym momencie mam śledzenie głowy. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział poradnika na śledzenie głowy, to serdecznie zapraszam. W 25 działa to tak samo jak w 22, możecie to zrobić tylko za pomocą kamerki, ale jeżeli używacie też innych trackerów do głowy, czyli na przykład Tobiego czy czegokolwiek innego, to automatycznie, gdy włączacie śledzenie głowy, to dynamiczna kamera w pojazdach Wam się wyłącza, a ten mod powoduje to, że z powrotem automatycznie z włączeniem kamery śledzenia naszych ruchów głowy, to ta dynamiczna kamera jednak zostaje i działa ta kamera zupełnie inaczej. Może dla osób, które nie grają na tym, nie będą one widziały różnicy, ale dla osób, które grają na śledzeniu głowy, możliwe, że im tego brakuje, bo wtedy na śledzeniu głowy ta kamera po prostu bardzo sztywno się zachowuje, tak jakbyśmy w ogóle nie mieli żadnej suspension właśnie kamera, czyli żadnej amortyzacji kamery. Przechodzimy do kolejnej już modyfikacji z naszej listy, jest to mod Use Your Tires, czyli tak jak widzicie sami, po tych 3 ciągnikach to są 3 takie same, tak samo skonfigurowane ciągniki, światło przeskoczyło, ale to nic.
3 tak samo skonfigurowane ciągniki, tylko po prostu każdy ma inne zużycie opon. Tak jak widzicie, ten jest na nówkach, zużycie opon w prawym dolnym rogu 0%. Tutaj mamy kolejno 89%. Zobaczcie sami, jak ta opona wygląda. Już jest zjechana. No a tutaj mamy 100% zużycia opon. Tak jak widzicie, no bieżnika już można powiedzieć, że w sumie rzeczy nie widać. Normalnie sliki się zrobiły. Dodatkowo ten mod powoduje to, że po prostu ciągnik, który ma zużyty bieżnik, o wiele gorszą ma przyczepność. Zresztą mogę wam to zaprezentować, pokazać wam, o co chodzi. Mianowicie jadąc nim, może tak na asfalcie nie będzie tego widać, ale wjeżdżając na pole po prostu skręcamy, no i tak jak widzicie, ten ciągnik się bardzo ślizga. No wiadomo, na asfalcie jest co innego, jednak slick, jak to wiadomo, łysa opona to sliki, ale właśnie na gdzieś tam pobocznych terenach, na polach będzie ten ciągnik nam się o wiele bardziej ślizgał, bo jednak ma mniejszą przyczepność, więc fajnie, że ten mod nie powoduje tylko wizualnej zmiany, tylko powoduje również tą zmianę jednak w fizyce, że ten ciągnik o wiele gorzej się trzyma, przez co będziemy mieli gorszy uciąg i będziemy po prostu zmuszeni do wymiany tych opon, a nie będziemy jeździć na takie. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że 100% zużycie mi się nie podoba, te 90% zużycia o wiele bardziej ładniej wygląda i jest faktycznie mniej tego bieżnika. Jeżeli chcemy sobie wymienić te opony, no to oczywiście klikamy sobie tutaj na nasz ciągnik i mamy wymiana opon. Tak jak widzicie, 2375 musimy zapłacić i mamy nówki opony takie same założone, jak i były na naszym ciągniku. A i dodatkowo jeszcze widzicie, o tym zapomniał najważniejszym, możecie sobie ustawić tutaj zużycie waszych opon, współczynnik zużycia opon, tutaj mam na wysokie, zwykłe, niskie. Z tego co pamiętam, na ustawieniu zwykłym, tam zresztą jest na modhubie napisane, chyba po 43 przybytych kilometrach farmingu te opony się zużywają do 100%, jakoś tak to było i możecie sobie tutaj przestawić wtedy, czy chcecie mieć wyższe zużycie, czy niższe. Następną modyfikację, jaką chcę wam zaprezentować, czyli Garage Menu, czy Garage Menu, chcę wam pokazać po prostu też z tej pozycji, czyli po prostu z pozycji sklepu, bo o to w tym chodzi. Pamiętam sam, jak do 25 pierwszy raz wszedłem, no to ludzie musieli mi nauczyć, gdzie to wszystko jest, bo mianowicie było to pod Escape'em, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj w naszych pojazdach i maszynach i tutaj musieliśmy wszystkiego szukać, a ten mod powoduje to, że mamy z powrotem garaż, tak jak było to, podobnie bardzo jak było to w 22 i tutaj mamy wszystkie nasze pojazdy, możemy je bardzo łatwo znaleźć. Bardzo mi tego brakowało i szczerze mówiąc po dziś dzień nie rozumiem, czemu Giant się postanowili, komu się wzięła myśl, że to będzie dobra decyzja, żeby ten garaż wyłączyć. A tutaj mamy podgląd do naszych maszyn, możemy we wszystko wchodzić, wszystkie nasze posiadane pojazdy, maszyny czy też inne rzeczy. Także ten mod, no to jest taki must have. Przy pokazie kolejnego modu też nie muszę nigdzie się ruszać z tego miejsca, mianowicie jest to Underground Textures, czyli po prostu mod, który dodaje wam wszystkie tekstury dostępne w grze, tylko zaznaczam, że tak jak sam autor tutaj zaznacza, jest to też zależne od mapy, ponieważ nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale z tego co rozumiem, jeżeli chodzi o podstawkę, chyba mamy 3 podstawki, czyli mapę amerykańską, mapę właśnie załóżmy to, nazwijmy to polską, czyli zielonkę oraz tą mapę trzecią, już nie pamiętam jaki to tam był dokładnie kraj. I wtedy, jeżeli mapa jest z podstawki amerykańskiej, no to będziecie mieli tutaj wszystkie tekstury z podstawki amerykańskiej, więc plus te tekstury, które również sama mapa oferuje, tak? No ale właśnie często na niektórych mapach jest to tak, że autorom modyfikacji nie chce się, tych map nie chce się jakoś dodawać tam dużo tych tekstur, a ten mod doda wam tych teksturek trochę więcej, ale pamiętajcie o tym, tak jak mówię i sam autor to zaznacza, nie doda wam to wszystkich tekstur dostępnych w grze, tylko doda wam to te tekstury, tego co ja rozumiem, które są na tej no, po prostu mapa, na której jest podstawce, takie będziecie mieli tekstury tutaj na niej do malowania. Taki przerywnik jeszcze muszę nagrać na tym filmiku, bo przebiegłem się po mapie i spojrzałem na ten słup, to mówię, dobra, bo to jest ogólnie mapa od Black Sheepa, także taki no dosyć mapmaker uznawany, powiedzmy to, no bo jednak robi dużo map do farminga. No i mówię, wiecie, pewnie jednorazowy błąd, nie, ale tak biegnę po linii tych słupów, biegnę, to jest mapa z ModHuba, tak jak mówię. No i zobaczcie to, nie. No normalnie słupy stoją w środku pola, bez żadnego, po prostu powinny mieć wycięcie, tak to trafia tutaj w ścieżce, tutaj jest normalnie na polu, tu jest normalnie na polu. Nigdzie poustawiał słupy i po prostu, brzydko mówiąc, wyrąbał się na to, żeby powycinać te pola ze słupów. No i po prostu to tak wygląda, że mamy pola, słupy prosto w ścieżki, nie? Masakra. I to przechodzi na ModHuba, nie no, śmiech na sali ogólnie. Następna modyfikacja, czyli AI Tracks, znowu pokazuje to, że moderzy muszą poprawiać tę grę, mianowicie dużo osób z was ją pewnie ma, ale nie każdy wie, że takie coś istnieje, że takie coś macie w ogóle. Chodzi po prostu o to, że pracownicy oryginalnie w farmingu nie robią śladów po prostu na naszym polu, a teraz, gdy mamy właśnie tego moda, zobaczcie, no zresztą ja się przejadę kawałek, no to zobaczcie, że
Tworzą mi się te ślady, tak, wygniatam, a teraz tym modem, jak go mam włączonego, no to puszczam pracownika i on również wygniata te pole, a oryginalnie działa to tak, że po puszczeniu pracownika on by po prostu tych śladów nie zostawiał. I o to w tym całym modzie chodzi. Następny modzik, jaki wam będę pokazywał, jest też dla mnie taki modzik, którego teraz używam bardzo często, ponieważ buduję często takie gospodarstwa dosyć ciasne, ale też wam się on przyda po prostu na mapach takie, które mają dosyć ciasne skupy. Chodzi o jakieś skupy z zadaszeniem, a macie już później duże przyczepy, które podnoszą się bardzo wysoko i często na pewno spotykacie się z czymś takim, że musicie sypać na parę razy lub po prostu zapomnicie o tym i nagle przyczepa zaczyna zahaczać skorupą o dach i wywala was gdzieś w powietrze albo wypycha z garażu. Ten mod powoduje to, że zresztą on się nazywa manual tipping. No i tutaj po prostu, tak jak sama nazwa mówi, możecie sobie wysypywać sami, po prostu możecie sobie podnosić sami przyczepy na taką wysokość, jaką chcecie. Sterowanie jest bardzo proste, lewym altem wybieracie, czy macie podnosić, czy opuszczać przyczepę i naciskając i przytrzymując O, tak jak widzicie, ta przyczepa będzie się podnosić na odpowiednią wysokość. Klikamy sobie lewy alt, naciskamy O i z powrotem ona wraca. Ale tak to możemy sobie ją podnieść na jaką wysokość chcemy. Wysypywanie, szkoda troszeczkę, że prędkość wysypywania się nie zmniejsza, ale tak czy siak no możemy tak sobie wysypać, wiadomo. Jest to troszeczkę mało realistyczne, że ona się pod takim kątem wysypuje, ale zawsze możemy sobie ją wyżej podnieść na tyle, ile chcemy. Tak jak zresztą widzicie teraz na filmiku. No i podnosimy ją sobie na tyle i po prostu jak ona skończy wysypywanie, no to za chwileczkę się tutaj nam opuści sama. Ale mówię, do ciasnych miejsc, czy do takich silosów, gdzie wiecie, tutaj teraz jakbym podniósł maksymalnie przyczepy, to zaraz by górą tylnej burty zahaczyła o silos, to po prostu tutaj mogę sobie sam wybrać wysokość, na ile ma się podnieść i jest to po prostu bez problemu wtedy wysypywane. Aby zaprezentować wam następnego modzika, czyli jest to Auto Disable Steering Assist Lines, to wsiadam sobie z powrotem do naszego John Deere 7R, którego przed chwilą wam pokazywałem. Mianowicie chodzi w tym modzie o to, że gdy mamy włączonego GPS-a, to tutaj chyba nawet mamy w opcji takiej Hide Lines Automatically, czyli po prostu włączamy, wyłączamy, ja sobie to włączam zawsze, ok, i chodzi po prostu o to, że ja sobie mam też manualne to wyłączanie linii, ale chodzi o to, że oryginalnie w farmingu te linie cały czas się po prostu wam pokazują, cały czas wam się świecą, a tu działa to tak, że po paru sekundach znika, czyli zobaczcie, włączam sobie GPS-a, jadę i po prostu za chwilę te linie znikają. Tak jak widać. No i po prostu nie świeci wam się to cały czas, więc nie widzicie tych linii cały czas, co psuje troszeczkę wygląd tego farminga. A tutaj właśnie z tym modzikiem włączamy sobie GPS-a i za chwileczkę te linie po prostu pomocnicze nam znikają. Tak jak widać. To jest bardzo przydatny modzik też, żeby was nie denerwował tutaj wygląd farminga, także bardzo polecam, bo też czasami potraficie mnie o niego pytać, czemu mi te linie znikają. Przechodzimy do prezentacji kolejnej modyfikacji, mianowicie modyfikacja Dynamic Lowering i tak jak widzicie tutaj na przebitce jest troszeczkę modzik taki, znaczy ogólnie to jest bardzo fajny mod, ale jest troszeczkę bezużyteczny, dlatego że działa po prostu przez ograniczenia tylko na maszynach, które mają wsparcie, tak, czyli na przykład tak jak widzicie na załączonym obrazku właśnie dla tego pługu jest tutaj właśnie dodany ten mod, dodana ta modyfikacja i pozwala ona na to, że ten pług po prostu, zobaczcie zresztą sami, opuszczamy go i on po prostu nie wbija się od razu w ziemię, tylko tak jak widzicie kółko podporowe jest w górze, jadąc powoli do przodu, ten pług po prostu będzie się delikatnie powoli wbijał, tak jak widać. No i mówię, no modzik bardzo fajny, myślę, że większość maszyn tutaj powinna go właśnie mieć, ale problem jest w nim taki, że nie działa on po prostu na wszystkich maszynach, tak? Kiedyś GMZ chyba dodawał zresztą do swoich maszyn wsparcie dla tego moda, ale nie wiem, czy dalej jest to dodawane. Możliwe, że większość maszyn to ma, a nie tylko te, co wymienił je autor, ale nie widziałem gdzieś tam w opisach, żeby ludzie się jakoś konkretnie tym chwalili, że mają te dodane wsparcie dla tego moda. Ale ogólnie taki modzik istnieje i chciałem wam go tutaj właśnie zaprezentować. Od Fendziora się nie ruszamy, prezentujemy kolejną modyfikację, tym razem od naszego rodaka Ziuty, jaką modyfikacją jest Real Autosave. Mianowicie o co w niej chodzi, już wam tłumaczę. Tak, macie tutaj częstotliwość zapisu automatycznego, zapewne z tego korzystacie 5, 10, 15 minut do wyboru i to działa do dupy po prostu. Giantsi nie wiem co mieli w głowie, ale działa to w ten sposób, że na pewno nieraz zauważyliście, że dopiero jak klikniecie Escape, to wtedy wam się ta gra zaczyna zapisywać. Musicie chwilę poczekać, tutaj się załaduje zapisywanie tej gry po prostu i tyle. A ten mod powoduje to, że nawet podczas rozgrywki, czyli tak jak to faktycznie powinno działać, podczas rozgrywki normalnie wam grę zapisuje. Teraz ciężko mi po prostu będzie wyłapać moment, w którym to by się mogło stać, ale uwierzcie mi, że to działa i sam tego będę używał cały czas teraz. Zresztą ja o tym modzie nie miałem pojęcia, dopiero ktoś mi go polecił.
No i tutaj właśnie pod kwotą waszą, czyli w prawym górnym rogu będzie wyskakiwało zapisywanie podczas waszej rozgrywki. No i to działa tak jak powinno, tak? A nie, że gracie czasami przez godzinę czasu, zapomniecie zapisać gry i nagle grę wywala i tracicie godzinę czasu. Mimo że mieliście tutaj włączony automatyczny zapis nawet co 5 minut, to tracicie godzinę czasu gry. Także bardzo polecam tą modyfikację, cały czas jej używam i przy moim częstym crashowaniu gry bardzo on mnie ratuje. Aby zaprezentować kolejną modyfikację z naszej listy, czyli Round Baller Extension, musiałem skrócić kawałek pola. Mianowicie co nam ten mod dodaje. Niczym on się nie zmieni względem 22, tak mi się przynajmniej wydaje. Mianowicie mamy tutaj nową opcję, której nie widzicie, bo oczywiście za kamerką, ale na Z mamy włącz zrzut automatyczny. Polecam tego moda oczywiście głównie do pras, które robią belki, a nie kostki. No i tak, włączamy sobie zrzut automatyczny. Poza tym mod nam dodaje to, że jeżeli prasa jest praktycznie pełna, no to zaczyna nam ciągnik zwalniać i sam się zatrzymuje i sam tą belkę wyrzuca. Więc nie musimy pilnować, klikać, tylko po prostu jedziemy cały czas z gazem w podłodze lub na tempomacie. Ciągnik sam nam będzie wyhamowywał, tak jak zobaczcie, ja cały czas trzymam gaz podłoga. Ciągnik nam wyhamowuje, po to, żeby po prostu nie było takiego efektu, że ciągnik nagle ma prasa ma pełną komorę, ciągnik się zatrzymuje i mimo wszystko zostawia tego mijaka, tak zobaczcie, jest bez żadnego mijaka. No i w ten sposób tak ten mod działa. Możecie doczytać, tam jeszcze może jakieś opcje dodaję, ale to są najważniejsze opcje, czyli po prostu automatyczny wyrzut beli i automatyczne zatrzymywanie, tak jak widzicie, cały czas gaz podłoga, belka się wyrzuca, komora sama się zamyka i możemy jechać dalej. Kolejna modyfikacja również nie dodaje nic w pojazdach, więc znajdujemy się po prostu na pieszo. Jest to Map Object Slider i teraz tutaj taka anegdotka. Ten mod działa, po prostu jest to usuwanie obiektów, tak? Z mapy usuwania, raczej chowania obiektów. Tak jak widzicie, zresztą możemy na lewy shift K włączyć sobie listę taką ukrytych obiektów i wtedy mamy mapę, pokazuje nam gdzie, co i jak. Tylko że, żeby ten mod prawidłowo działał, te obiekty muszą mieć kolizję, bo tak jak nie wiem, czy tutaj ten słup na przykład ma kolizję, okej, to ma, ale zobaczcie, tutaj na tej mapie są takie słupy również, które są na przykład na polach i one tej kolizji po prostu nie mają, tak jak widzicie, są bez kolizji, powinny być na czerwono lub jakiś inny kolor, a jej nie posiadają, więc my po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie go nakliknąć, więc takiego na przykład słupa nie możemy schować, ale tak jak widzicie, tutaj podchodzimy do tego słupa, klikamy sobie H, czy chcemy ukryć, tak, no i tak jak widzicie, ten słup nam znika. I jeżeli wszystkie obiekty będą w jednej części, to znikną wszystkie obiekty. O tym pamiętajcie, ale zawsze możemy sobie to cofnąć, tak? Chodzi po prostu o to, że ten słup akurat jest sam, więc śmiało możemy go sobie przewrócić, tak jak widzicie. Mamy tutaj pokazany ukryty obiekt, klikamy przywróć, no i ten słup nam wraca. Możemy tak samo robić to z drzewami, po prostu z obiektami, które mają kolizję, tak? Chowamy sobie drzewo, tak jak widzicie, schowało się, klikamy Shift i H, no i tutaj akurat widzę, że drzew chyba nie posiadamy, po prostu drzewa się usuwają. Myślałem, że będę mógł wrócić, ale jednak nie. Ja tego moda ogólnie jakoś często nie używam, wolę sobie w mapie usunąć, ale no czasami jeżeli macie jakieś denerwujące obiekty na mapie, które byście chcieli schować, no to możecie sobie schować jak najbardziej. Widzicie, tutaj na przykład był sam słupek, więc schował się sam słupek. Tutaj możemy sobie płot ukryć, później sobie możemy obydwa te obiekty przywrócić, tak? I klikamy przywróć, tutaj widzę, że nawet jest pokazane, więc dosyć fajnie jest to zrobione, ale mówię, ogólnie przydatny modzik, jeżeli gdzieś tam coś budujecie, to możecie sobie takie obiekty niektóre pochować. Modzik Enhanced Animal System, czyli kolejny mod z naszej listy, jak prezentuję go jako kolejny. Jest to modzik, który zmienia totalnie zwierzęta, zachowanie zwierząt. Może po prostu nie będę tutaj opisywał dokładnie wszystkiego tak po swojemu, bo szczerze mówiąc mam tego moda. Plus minus wiem co on dodaje, ale chcę wam przeczytać wszystko co jest napisane na ModHubie. Mianowicie mogę wam chociażby pokazać, że możemy mieć takie coś, że tutaj mamy manual reproduction, czyli tak jakby inseminujemy nasze zwierzęta. I widzicie, możemy sobie zaznaczyć ile. Tutaj możemy sobie włączyć automatyczną reprodukcję, czyli po prostu one same się będą mnożyć, tak? No ale ten mod zmienia o wiele więcej. Teraz wam przeczytam po prostu z tłumacza, co ten mod zmienia przede wszystkim. Więc tak, zwierzęta mają zarówno potomstwo płci męskiej, jak i żeńskiej. W podstawowej wersji gry dotyczy to tylko kurczaków. Liczba potomstwa zależy od rasy. Rozmnażanie nie zależy od stanu zdrowia. Rozmnażanie można rozpocząć ręcznie lub automatycznie. Samce mogą rozpocząć rozmnażanie automatycznie. Rozmnażanie, które nie jest inicjowane przez samce, wiąże się z opłatą za każde zwierzę, więc chyba zależy po prostu... Chodzi o to, że jak mamy jakiegoś byka w stadzie, no to wtedy nie będzie nam pobierało za to pieniędzy. Tak jakbyśmy przeprowadzali inseminację bez byka. Rozmnażanie może się nie powieść w zależności od tego, jak dawno miało miejsce ostatnie narodziny i ile lat ma zwierzę.
Produkcja mleka i spożycie paszy przez krowy zostały dostosowane do krzywej laktacyjnej. Krowy spożywają więcej paszy po porodzie, ale również produkują więcej mleka. Oba parametry zmniejszają się z czasem. Produkcja mleka ustaje całkowicie, jeśli krowa przez długi czas nie miała potomstwa. Krowy są suche przez 2 miesiące przed porodem, czyli są zasuszone, tak na to wychodzi. Oznacza to, że w tym czasie nie produkują mleka. Zwierzęta mogą żyć dłużej niż 60 miesięcy, stają się mniej zdrowe, gdy są w złym stanie, stają się mniej zdrowe, gdy osiągają maksymalny wiek i stodoły mogą pomieścić więcej zwierząt niż określono ze względu na rozmnażanie. Stan zdrowia zwierząt pogarsza się w zależności od ich przeludnienia, czyli po prostu jak mamy za dużo, tak? No i dodatkowo przy tym modzie mamy tutaj rozpisane wszystkie po prostu miesiące, jak to wszystko daje. Widzicie, tu zmienia wszystko: krowy, świnie, owce, konie oraz kurczaki, czyli drób. No i tutaj widzicie, wszystko jest rozpisane po prostu, więc jeżeli chcecie sobie poczytać więcej, co ten mod zmienia, to oczywiście link macie w opisie, jak do wszystkich innych modów, i możecie sobie sami zobaczyć, co ten mod dokładnie zmienia. Kolejna modyfikacja na naszej liście, czyli Cultivator Settings, również nie wymaga ode mnie tego, żebym ruszał się ze swojego miejsca. Mianowicie chodzi o to, że są to po prostu ustawienia kultywatora, więc wchodząc w jakikolwiek kultywator mamy teraz ustawienia, tak jak widzicie, może kamerkę wyłączę. No i mianowicie mamy tutaj opcję w każdym kultywatorze, czyli Cultivator Settings i teraz tak, Default Game Settings, czyli tak jak kultywator nasz jest ustawiony podstawowo. Shallow Cultivator to, z tego co pamiętam, to ten, co może pracować na głęboko. Kultywator zwykły oraz subsoiler, czyli po prostu tak jak głębosz ma działać, więc chwasty po robocie nim nie będą wam wychodzić aż do czasu zasiewu, lub możemy sobie kliknąć Switchable i wtedy możemy sobie po prostu to zmieniać, kiedy nam się dowolnie podoba. Mod, który jest następny na naszej liście, jest to All the Foliage, czyli po prostu mamy, tak jak było to z modem na dodawanie tekstur do mapy, tak tutaj mamy możliwość malowania większą ilością roślin, dodaje nam to po prostu większą ilość roślin do naszej mapy, tylko też to na każdej mapie nie działa tak samo, ale jednak no, większość teraz autorów map stara się dodawać po prostu te chwasty, żebyśmy mieli te zróżnicowanie, ale niektórzy dalej o tym zapominają, nie dodają tego, więc ten modzik was jak najbardziej może uratować, żebyście mieli więcej po prostu możliwych foliarzy do dekoracji waszego gospodarstwa. Przy kolejnej modyfikacji, czyli Quick Camera, znajdujemy się przy fendzie. Ma ona sporo swoich ustawień w sterowaniu właśnie. I tak jak widzicie, tutaj mamy wszystkie ustawienia. Jeżeli zoom nie będzie wam działał, w sensie na scrollu, że nie możecie sobie zoomować, to ja polecam tutaj wszystkie opcje usunąć i przypisać sobie samemu. I jeszcze dodam taką anegdotkę, że ja instalując najnowszą wersję tego Quick Camera, po prostu ta Quick Camera przestaje mi działać. Tam autor coś opisywał, że coś tam trzeba zrobić, ale mi to nie działało, więc zainstalowałem z powrotem starszą wersję i jak najbardziej na starej wersji mi to działa. Ja mam ustawione tylko 2 klawisze, czyli obrócenie się 45 stopni w lewo lub w prawo. No i tak jak widzicie, mam to na flysticku po prostu ustawione, więc siedząc w ciągniku mogę sobie obracać szybko moją kamerą o 45 stopni. Jest to bardzo przydatne, bo nie muszę trzymać w ten sposób i obracać całego ciągnika, tylko na szybko sobie klikam obrót o 45 stopni. Kolejny mod tak naprawdę, żeby dobrze wam zaprezentować, również bym potrzebował wyłączyć go i włączyć i zrobić wam jakieś porównanie, ale robiłem takie porównanie w 22, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam tam do filmu. Tutaj po prostu przypominam o nim, bo nie każdy wie, że w 25 on również występuje, a jest taki mod, mianowicie mam tutaj na myśli moda More Power. Nie jest on dostępny na Modhubie, jest on dostępny na pobocznych stronach, ale tak jak widzicie, on po prostu daje nam więcej mocy do ciągnika. Dla przykładu podczepiłem po prostu rozrzutnik, żeby wam też pokazać, że ten mod nie działa tak, że daje nam 1000 koni do ciągnika i nagle ze wszystkim sobie daje radę. Czasami jest to przesadzone, ale stara się to, tutaj autor starał się tak w miarę wyrównać, żeby też nie było nadmiaru tej mocy. Ja głównie tego moda używałem przez to, że po prostu ciągniki według mnie tej mocy czasami miały za mało do niektórych maszyn. Jeżeli irytuje was, że teraz w 25 nie możecie siać zwykłymi siewnikami soi, to ten mod jest właśnie dla was. Mianowicie chodzi tutaj o moda Soybeans in Seeders, czyli po prostu możecie siać zwykłymi siewnikami zbożowymi soję, tak jak widać zresztą przyłączamy sobie na soję i możemy normalnie teraz również nimi zasiewać soję, a nie tylko siewnikami punktowymi. Jeżeli nie lubicie, jak koguty mrygają w tym samym momencie, po prostu obracają się tak samo, to modzik ten kolejny jest przeznaczony dla was, mianowicie Random Beacon Light Speed i powoduje to, co właśnie jego nazwa mówi, czyli randomowe obracanie się kogutów, prędkość obracania się kogutów, czyli tak jak widzicie, teraz one obracają się po prostu w innym momencie, tak, nie świecą w tym samym momencie. Czasami potrafią się zsynchronizować, ale rzadko to występuje. Pamiętajcie, że z tego co ja zauważyłem, na stroboskopach po prostu to nie działa. Postaram wam się za jakiś czas nagrać ten filmik o stroboskopach, bo też prosiliście, a już ogarnąłem
jak to zrobić. Kolejny modzik również by się przydało wyłączyć i włączyć, żeby pokazać wam różnicę, ale taką różnicę macie pokazaną na przebitce, mianowicie jest to Increase Light Range, czyli po prostu, tak jak nazwa znowu mówi, jest to zwiększony zakres świecenia świateł, czyli po prostu nie mamy z tego zakresu małego, tylko zobaczcie, jak ja włączam światło. Wiadomo, też jest to zależne od ciągnika, tak jak ma światło ustawione, ale ogólnie świeci bardzo mocno. Tak samo jest to ze światłami zwykłymi. Jeżeli nie wiecie, a dużo osób może o tym nie wiedzieć, to na Ctrl F macie światła długie włączane w farmingu i tak samo na Shift F możecie sobie cofnąć wybór świateł, więc na F wybieracie sobie światła, a na Shift plus F się cofacie z tymi światłami. Ale jest zwiększony zasięg, bo kiedyś sprawdzałem tego moda i faktycznie to działa. Kolejny modzik, czyli w skrócie nazwijmy go dzierżawy, czyli mianowicie Field Lease. I jest to właśnie modzik, tak jak powiedziałem, który dodaje wam możliwość dzierżawienia pól, tak to po naszemu nazwijmy. Po prostu zamiast kupować pole, możecie sobie je wynająć, tutaj wtedy jesteście poinformowani o jego koszcie miesięcznym, czyli 158 zł za miesiąc. Możecie sobie je oczywiście wydzierżawić i teraz tak, żebyście pamiętali o tym, że nie możecie teraz, bo to nie działa tak jak w 22, że możecie sobie już od razu je oddać, tylko tutaj w ustawieniach macie możliwość sobie przypisania, po ilu miesiącach po prostu możecie zwrócić to pole, możecie sobie ustawić na 0 i wtedy będę mógł od razu sprzedać. Możecie sobie ustawić na o wiele więcej tam miesięcy, ile chcecie, na 24 maksymalnie. A tutaj sobie ustawiacie koszt do 5% maksymalnie. Po prostu jeżeli według was jest za mało, że za mało płacicie za te dzierżawy, to możecie sobie zawsze tutaj to zwiększyć. Kolejny modzik również dla osób, które prowadzą po prostu hodowlę bydła, świń, czegokolwiek, czyli Animal Food Calculator. Wchodzimy sobie w zakładkę zwierząt i tak jak widzicie tutaj przy pokarmie macie od razu napisane ile rocznie, czy dziennie oraz rocznie będą spożywały wasze zwierzęta i tutaj macie napisane to przy każdej z obór, czy też innych budynków i tutaj tak samo jest napisane, że 1800 będą jadły dziennie, 21 600 litrów będą jadły rocznie. Bardzo pomaga, bo na podstawie tego będziecie mogli sobie wyliczyć też, ile potrzebujecie kiszonki, siana lub innych rzeczy do skarmienia waszego bydła, czy też innych zwierząt. Aby zaprezentować następną modyfikację, cofamy się do naszej wysypanej sterty pszenicy i jest to modzik Head Preview, czyli po prostu pokazuje wam, ile macie wysypane tutaj w kupie, ale żeby to działało prawidłowo, musicie sobie przejść do ustawień sterowania, znaleźć tego modzika tutaj w ustawieniach i przypisać sobie po prostu jakiś klawisz, który ma to włączać i wyłączać, na przykład O możemy sobie ustawić. OK, zapisujemy sobie, tutaj klikamy zapisz ustawienia, pomyślnie zapisano i teraz klikamy F1, muszę znowu wyłączyć kamerkę. No i gdy znajdujemy się przy naszej kupie, naciskamy po prostu O i w tym momencie na F1 pokazuje nam, ile mamy tej pszenicy. Oczywiście możemy sobie również zwiększyć tutaj radius. Mianowicie przechodzicie do dokumentów My Games, Farming Simulator 2025, tutaj macie Mod Settings i macie również Hip Preview. Otwieracie sobie tutaj i tutaj możecie sobie zmienić wasz radius. Klikacie sobie na przykład, nie wiem, na 100, na 70. Nie powiem wam, ile to jest, ale możecie sobie zwiększyć. Gdybyście mieli jakieś duże pryzmy naprawdę, to możecie sobie tutaj to zwiększyć. Zapisujecie po prostu i zapewne musicie zresetować grę. Kolejny modzik, czyli Additional Field Info, jak dla mnie również bardzo przydatny, nawet bym powiedział must have, mianowicie jest to więcej informacji o naszym polu. Tak jak widzicie, mamy po prawej stronie na dole napisane informacje o polu, teren 51 należy do mnie, powierzchnia pola, czyli po prostu mamy powierzchnię uprawionego pola i powierzchnię terenu, czyli po prostu całego naszego landu, więc możemy sobie powiększyć to do takiej liczby, jakbyśmy chcieli. Tutaj mamy również pole jakiegoś sąsiada, które nie należy do mnie, tak jak widzicie. Ale mamy tutaj na przykład podany potencjalny plon w litrach, czyli 31 741, na to wychodzi, że chyba z całości, z tego co rozumiem, lub z hektara, teraz wam nie powiem. Potencjalny plon tutaj mamy podane 5,74 tony z hektara. Powierzchnię terenu również tak jak tam i cenę za hektar, czyli 64 000. Bo wiadomo, tereny mogą się różnić ceną, zależnie po prostu jak tam autor mapy to ustawił, tak? Kolejny modzik, który wiele razy pokazywałem już, czyli Additional Game Setting. Znowu jest to mod od Polaka, ale nie każdy sobie zdaje sprawę, co on dokładnie może zmienić. Mianowicie ustawienia dodatkowe i tutaj możemy sobie zmienić takie rzeczy jak włączenie, wyłączenie interfejsu, czyli naszych HUDów, kolor interfejsu, tak jak widzicie teraz mam kolor różowy, ja zawsze używam niebieskiego, ponieważ pasuje mi to do overlaya mojego w OBS-ie. Celownik, czyli po prostu te kółeczko na środku możemy sobie włączyć, wyłączyć. No tutaj macie naprawdę multum opcji, tu jest na przykład płynność kamery gracza pojazdu, czyli po prostu jak obracacie, no to macie taką płynność zmienioną niż podstawowa, głębia ostrości, SRAM to tamto, naprawdę tych opcji troszeczkę tutaj jest, możecie sobie również włączyć zegar w prawym górnym rogu, akurat mi się to buguje z moim innym modem,
ale dużo opcji dodaje ta modyfikacja, chociażby zmianę tych koloru HUDów, więc dzięki tej modyfikacji możecie w takim razie zmienić wiele rzeczy w swojej grze, chociażby ten kolor HUDów, o który często mnie również pytacie, jak to w ogóle zrobiłem. Kolejny mod, myślę, że zatrzyma tutaj parę osób i myślę, że wiele osób go pobierze, bo ja na przykład o nim pojęcia nie miałem, dowiedziałem się o nim z 2 miesiące temu też przez jednego użytkownika na live, którego serdecznie pozdrawiam, o ile pamiętasz, że to ty napisałeś, mordeczko. Mianowicie chodzi tutaj o moda Universal Autoload. Ja żyłem długi czas w błędzie, ponieważ w 22 już go widziałem, ale myślałem, że on działa po prostu do przyczep, które mają wsparcie tego moda, a okazało się, że żyję cały czas w błędzie, mianowicie możemy sobie dodać te autoload do każdej przyczepy, naprawdę do każdej, jakiej tylko chcemy, do lawety tak samo, ale załóżmy, że mamy tutaj taką przyczepę Camp, możemy sobie tutaj ustawić konfigurację na belki właśnie, tak jak widzicie, i wtedy ten autoload, no tak jak widzicie, tutaj te niebieskie pole to jest właśnie autoload. Tu mamy ustawienia od autoloada, czyli na przycisk A możemy sobie ustawić po prostu co chcemy, tak, czyli przyczepa do bel, przyczepa do kut i tak dalej. Pozycja rozładunkowa, SRAM to tamto, po prostu tych opcji tutaj mamy multum, ale najważniejsze teraz jest wybrany obszar, czyli naciskamy sobie kółko od myszki, czyli scrolla i pokazują nam się takie opcje. I teraz najeżdżając na te punkty różowe i trzymając je po prostu prawym przyciskiem ustawiamy sobie strefę autoloadu, tak, czyli możemy sobie ustawić każdą dowolnie lawetę tak jak chcemy. Ustawiamy sobie po prostu jej możliwy obszar, wiadomo, trzeba to ustawić dobrze, żeby też nie było takiego problemu, że gdzieś wam po prostu się skoliduje, tak jak na przykład tutaj macie te ramki wystające. No i ustawiamy sobie również wysokość, tak? No i po ustawieniu tego na wysokość możemy sobie również tam dokąd ma się to ładować. Po ustawieniu tego rzeczywiście sobie kupujemy tą szczepę, bo to jest zapisane w niej i już wam pokazuję, że to wszystko oczywiście działa. No i zrespiłem sobie tutaj parę paletek dla pokazania. Oczywiście możecie sobie wszystkie z klawiszologię sobie całą zmienić. Ja tutaj mam podstawową, czyli rozpocznę ładowanie na Shift plus R. Jak widzicie, wszystko się ładuje, zapina automatycznie, na lewy Shift i sobie wyładowujemy. Możemy załadować sobie z powrotem. Mamy tam na przykład stronę wyładunku, sobie możemy wybrać, prawa strona. Załadujemy sobie z powrotem, możemy typ produktu wybrać i tak dalej, więc jeżeli ktoś się bawi w palety, mnie to akurat przy paletach uratowało, więc jeżeli ktoś się bawi w palety, jak najbardziej tego moda polecam, bo nie musicie szukać dedykowanej przyczepy właśnie z autoloadem, tylko możecie sobie to dodać do każdej, nawet tej, którą macie na gospodarstwie, z możliwością konfigurowania właśnie na przykład przyczepy bez bur. Kolejna modyfikacja to jest taka modyfikacja na przykład dla mnie, czyli ja na przykład nie lubię wałować w tym farmingu, czyli no need to roll. Ta modyfikacja w skrócie po prostu wyłącza wam ten mus wałowania roślin, inaczej nie będziecie mieli bonusu. I mnie to zawsze irytowało, bo ja akurat tej pracy nienawidzę w farmingu i nigdy nie lubiłem wałować. Tak ten mod właśnie mnie ratuje, bo nie wymaga on później wałowania po siebie, tak jak widzicie mogę siać. Tutaj akurat siejemy sobie lucernę teraz. Zasiejemy sobie kawałeczek, wyjdźmy i zobaczmy. No tak jak widzicie sami nie wymaga od nas nic, nie musimy tutaj wałować, więc ten modzik jest jak najbardziej dla mnie, może też i dla was. Modyfikacja, która jest kolejna na naszej liście, jest to mod kamera zoom, czyli nic innego po prostu jak zoom kamery, tak? Czyli trzymając prawy przycisk myszy oraz scrollując do przodu lub do tyłu przybliżamy lub następno oddalamy. Możemy przybliżać dosyć mocno i po naciśnięciu scrolla, czyli po jego wciśnięciu resetujemy FOV do domyślnego. I to jest cała prezentacja tego moda. Ta modyfikacja jest raczej z takich, które po prostu wam opiszę tutaj na stronie, mianowicie Fill Type Extender. Co to zmienia, co to jest Fill Type w ogóle i co on powoduje. Mianowicie w 22 miałem często problemy takie, może zacznijmy inaczej od tego, co to jest Fill Type. Fill Type są to właśnie rzeczy tak jak tutaj opisane, czyli na przykład Oil Factory, jakaś pszenica i takie typu rzeczy, czyli po prostu to co mamy możliwe w farmingu, cukier, pszenica, rzepak, kukurydza, to wszystko to są Fill Type i ich limit jest 255 i sobie pomyślicie, no jak, no przecież nie da się tego przekroczyć. Ale dużo map teraz na przykład ma dodatkowe uprawy, które wprowadzają na przykład pszenicę jarą, pszenicę zimą, jakieś inne podkategorie tych produktów i tak dalej i wtedy te 255, uwierzcie mi, że jest łatwo przekroczyć. Do tego macie Precisiona, który wprowadza jakąś sól drogową, czy to ogólnie oryginalnie w grze, albo Precision coś innego dodaje, na przykład Straw Harvest dodaje pellet i tak dalej i uwierzcie mi, że tą liczbę 255 nie jest wcale tak trudno przekroczyć, wystarczy parę modów, które dadzą wam właśnie te fill type'y. A ten mod zwiększa wam do 511. Plus jest też taki, że właśnie jak będziecie mieli za dużo tych fill type'ów, to czasami potrafi wam nie odpalić się mapa właśnie przez te błędy. No a ten mod właśnie powoduje to, że ten log jest czysty i nie pokazuje już tych błędów. Ja tego moda używam, no bo jednak jest to zawsze przydatne. Jeżeli miałem przekroczyć te fill type'y, no to dzięki temu modowi tej liczby 511 raczej już nie przekroczę. Kolejny mod za to już się nadaje do opisania w grze, mianowicie jest to mod
AutoFOV i on wyszedł dosyć niedawno, z tego co pamiętam to nawet chyba od mojego widza. Pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli to oglądasz. I mianowicie mamy tutaj, tak jak sama nazwa mówi, pewnie kojarzycie, że chłopaki często wpisują, albo ja też wpisywałem komendę po prostu na ustawienia FOV-a, czyli 45, 35 i tak dalej. Tutaj ta modyfikacja dodaje trochę więcej możliwości niż ustawienia ogólne w grze. Znaczy ustawienia ogólne, tutaj chodzi mi bardziej o ustawienia po prostu kątu widzenia, tak, w grze. Ta modyfikacja mianowicie powoduje to, że możemy sobie tutaj ustawić docelowe FOV z zewnątrz, wewnątrz oraz w kombajnie. No fajne to jest, że to jest rozdzielone do kombajnu właśnie, bo w kombajnie mi nie pasowało, jak tam na przykład miałem ustawione na 60, no to w kombajnie było to dla mnie za mało. No i możemy zmieniać tutaj co o 5, więc zobaczcie sobie, ja teraz ustawię tutaj nawet z zewnątrz 90. To za chwileczkę powinno się tutaj ustawić zresztą to. O, widzicie, teraz mam na 90. A jak sobie zmienię na mniejszą liczbę, czyli ja gram teraz na 30, kiedyś grałem na 35, teraz na 30. Zmienimy sobie kamerę, czy tam wsiądziemy, to od razu się przeładowuje i automatycznie ten FOV ustawia się w każdym ciągniku od razu po wejściu do gry. Czy też w kombajnie, tak jak było tam napisane. Bardzo fajny modzik, mocno polecam. Kolejna modyfikacja również nadaje się do opisania, tylko że tutaj znowu lepiej jak was po prostu odniosę do filmiku z 22, bo tam postarałem się opisać bardzo dokładnie tego moda. Tutaj już nie będę się nad nim tak streszczał, dodaje on po prostu bardzo dużo możliwości, mianowicie jest to Easy Development Controls. Od F12 mamy tutaj multum możliwości, główne, gracz, obiekty, pojazdy, obiekty stawiane, pola, tereny, środowisko, czyli jakieś pogody, niepogody, ale to wszystko dokładnie opisywałem w poradniku z 22, zajęło mi to sporo czasu, więc tam was odniosę. Powinniście mieć gdzieś link albo film tutaj wstawiony na materiale, więc najlepiej jak sobie tam zajrzycie, ale w skrócie no nawet możecie sobie ustawiać motogodziny w ciągniku, jakieś zabrudzenia. Właśnie ja na przykład sobie ustawiam zabrudzenie tym modem tutaj, bo zawsze mnie wkurza, że po mójce jest ten ciągnik mokry tydzień czasu, oczywiście przenośni. A tutaj możemy sobie wszystko ustawić, paliwo możemy sobie ustawić też na 5 litrów na przykład. Także naprawdę ten mod ma multum możliwości, on oczywiście wszystko to przenosi z konsoli, komendy, ale bardziej na takie proste rozumowanie, żebyście nie musieli pamiętać tych komend, tylko możecie sobie wszystko tutaj ustawić. Tego moda akurat bardzo polecam, zawsze go używam w każdym farmingu i zawsze na niego mocno czekam po wyjściu nowego farminga. Mod, który jest następny na naszej liście, przyda się na pewno osobom, które nie grają w farmingu tylko to po to, żeby siać, zbierać i orać, tylko są tutaj również dla produkcji. Mnie na przykład bardzo często denerwowało to osobiście, że te produkcje czasami po prostu już stają się zbyt wolne, mają zbyt małą pojemność i po prostu przeszkadzała mi, no nieprzyjemnie mi się z czasem robiło w tych produkcjach, więc mianowicie mamy tutaj moda Upgrade Your Factory i tak jak sama nazwa mówi, możemy ulepszać te fabryki, więc zobaczcie, że teraz na przykład mamy cykle na miesiąc 12 720, koszty miesięczne 120 i tak dalej. Ulepszamy sobie za 220 000, tych cykli, te cykle cały czas się zwiększają, pojemność tutaj też się zwiększa, no i wiadomo musimy za to zapłacić, ale ta fabryka wtedy nam odpłaca prędkością oraz tym, że możemy więcej tutaj litrów zmieścić. Naprawdę nie korzystałem, szczerze mówiąc, jeszcze za bardzo z tego moda, ale na pewno będę korzystał w przyszłości, jeżeli będę się gdzieś bawił w fabryki, chociażby w mleczarnię, która czasami tego mleka naprawdę śmieszne ilości przyjmuje. Jeżeli mam tutaj osoby, które lubią się bawić w produkcję zwierzęcą, no to ten mod jest idealnie dla was. Znowu coś związane właśnie z hodowlą, mianowicie Animal Package Vanilla Edition. I tak jak już pewnie zauważyliście, jeżeli oglądaliście cały film, miałem tutaj inne modele zwierząt. I to właśnie powoduje ten mod. Również wprowadza parę innych funkcji, ale tak jak widzicie, mamy tutaj nowe w ogóle rasy. Mamy na przykład szkocką rasę, tylko że to jest chyba z DLC akurat. Mamy po prostu zmienione wszystkie podstawowe zwierzęta. Mamy limuzyny na przykład, nie wiem, czy to podstawowo, nie pamiętam już teraz co podstawowo występuje, ale ogólnie wszystkie modele są zmienione. Tak jak sam autor zaznacza, teraz na przykład byk, a po prostu krowa są rozróżnione, tak wiadomo, co ma byk, a co ma krowa, tak, czyli wymiona. Mamy na przykład czerwoną holsztyńską, mamy również zwykłą holsztyńską fryzyjską. Tak samo działa to, jeżeli chodzi o kurczaki, aczkolwiek tam autor coś opisywał, że jeszcze dla kurczaków chyba nie wprowadził wszystkich zmian, ale mamy na przykład nowe modele świń, nowe modele koni, także naprawdę polecam tego modzika, waży trochę, ale odpłaca to po prostu wizualną zmianą, no i jednak gra wygląda realistyczniej. Free Terraforming and Painting jest to mod, który występuje na naszej liście jako kolejny, no i tak jak znowu nazwa sama mówi, jest to darmowe malowanie, tak, czyli nie płacimy nic za malowanie. Ja tego moda zawsze używam, ponieważ to malowanie czasami troszeczkę potrafi w grze kosztować, tak jak malowanie roślin, jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ile to kosztuje, tak dla mnie na przykład malowanie terenu, czy jego równanie, to czasami są takie ogromne pieniądze, że jest to aż niepojęte, więc ten modzik właśnie powoduje to, że będziecie mieli to wszystko za darmo.
I kolejny modzik na naszej liście, którego pewnie wiele osób nie kojarzy, mianowicie dym z ciągnika, czyli Exhaust Plus. Tak jak widzicie, teraz ciągnik puszcza duży dym. Ja chyba mam jeszcze starszą wersję tego moda i troszeczkę mam inne sterowanie, ale u mnie ogólnie to jest tak, że na K włączamy w ogóle to. Tak jak widzicie, na dole się wyświetla informacja Exhaust Plus. I mamy tutaj różne konfigi, czyli na przykład włączamy sobie tego modzika, tak jak widzicie teraz kopci, ale możemy sobie przełączyć na przykład na preset Traktor 2, wtedy jest inne kopcenie, na Traktor Puff jest jeszcze inne kopcenie. Tak jak widzicie, no czasami jest ten mod przesadzony i raczej nie polecam do używania takich do nowszych ciągników, bo to za bardzo nie wygląda, aczkolwiek taki lekki dymek jeszcze jest w miarę ok. Później mamy Combine Drivable, także jest taki już delikatny dymek totalnie. Carfilable, także tak jakby z samochodu. No każdy po prostu może sobie tutaj wybrać to pod siebie, no tak jak widzicie na niektórych presetach naprawdę kopci jak cholera, ten ciągnik chociażby przy ruszaniu. Zauważyłem, że też jak ma ciężko ciągnik, no to strasznie mocno kopcić potrafi. Mamy trochę tych presetów do wyboru, więc myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Fajna jest też możliwość wyłączenia tego całkowicie, także klikamy na przykład K. W moim przypadku mówię, tak jak ja chyba mam starszą wersję, tak to działa. A za ponownym naciśnięciem K możemy sobie go włączyć z powrotem i znowu kopci jak porąbany. No i teraz przechodzimy do jednego również z ciekawszych i dosyć nowych modów, czyli Mood System Physics. No i tak jak sama nazwa mówi, jest to mod na zakopywanie, aczkolwiek mi osobiście pasował bardziej mod w 22, troszeczkę więcej zmian powodował, tak mi się przynajmniej wydaje, aczkolwiek ten w 25 działa dosyć fajnie, tylko że on ma ogólnie multum ustawień. Tak jak sami widzicie tutaj w ustawieniach ogólnych, aż mi przycina po prostu te menu, bo tutaj zjeżdżając na dół, zaraz chwileczkę zaczynają się właśnie ustawienia od niego i tak jak widzicie, tutaj macie ustawienie profil pierwszy, profil drugi, profil trzeci, profil czwarty, piąty, szósty, 7, 8, 9, 10, 11, także jest tych profili od cholery. No i tak naprawdę tutaj jest bardzo dużo zmian. Możecie sobie ustawiać siłę tego błota, zsiąkanie kół, już wam pokazuję w ogóle o co chodzi, bo ten mod chodzi o to, że przynajmniej na podstawowych ustawieniach, tak jak ja mam ustawione, tak on działa tylko wtedy, gdy mamy po prostu deszcz ustawiony, tak? Czyli ustawiamy sobie na deszczowo, dajmy sobie wariant pierwszy, zobaczcie, zaczyna padać, ciągnik od razu się zapada. No i tak jak widzicie, no ja już nie ruszę z tym ciężarem, ewentualnie gdzieś tam do tyłu mogę próbować coś. Ogólnie sam autor pisze, się pokazywał też, że niby jakieś większe kolejne się powinny robić, coś takiego, aczkolwiek ja zaraz tutaj ustawię podłoże czyste. No i zobaczcie, że może te kolejne delikatnie się większe robią, aczkolwiek też nie jakoś przesadnie. No ale sam ciągnik się zakopuje, tam ogólnie u góry po prawej macie napisane po prostu jak gleba jest mocno nasiąknięta, czyli jak jest mokra, oraz deszcz, coś tam z deszczem związane, już nie pamiętam teraz o co chodziło w tych kudach. Jak sobie przewijamy czas, to po prostu ta wilgotność też rośnie i ciągnik się wtedy zapada mocniej, tak? Jak widzicie, teraz mam 50%, no to ciągnik wpadł mocniej, no i teraz ma jeszcze gorzej jechać, tak? Ogólnie modzik bardzo fajny, mimo wszystko gdzieś tam jak w deszczu coś robicie, ja ogólnie nie lubię grać na tym 100% na 100% wilgotności gleby, tylko właśnie tak jak mam jakieś tam 20-15%, to wtedy to tak fajnie działa, że czuć, że ta gleba jest miękka i w ogóle inaczej ten ciągnik pracuje. Ogólnie modzik fajny do polecania, ja go używam cały czas, więc jeżeli ktoś chce się pobawić w błoto jakiekolwiek, no to może się tutaj, może zainstalować sobie tego modzika i jak najbardziej pograć sobie na takim czymś. Nie odchodzimy zbyt daleko od tego miejsca, ponieważ zajmujemy się kolejnym modem, czyli Info Display Extension. I ten mod dodaje nam po prostu to jest taki znowu mod z kategorii mojej, który powinien być w podstawce gry, mianowicie mamy tutaj rozszerzone informacje o pojazdach, o roślinach, o produktach, czyli po prostu podchodzimy i widzicie, mamy napisane ile jest oleju, jakie jest duże błoto, jak bardzo jest zabłocony, cała masa zestawu, z kategorii jakie jest zużycie opon, tak samo mówię, no działa to z różnymi produkcjami, podchodzimy po prostu do produkcji i w tym momencie jest po prostu pokazane ile co kosztuje, czy też jak produkcja stoi, tak, ile mamy tutaj wyprodukowane. No tutaj akurat ta produkcja nie jest moja, ale tak jak ją zakupię, to tak widzicie od razu po prawej stronie jest napisane, że należy do mnie, brak aktywnej produkcji, budowa magazynu, po prostu nie musimy tego wszystkiego szukać w menu, tylko mamy napisane tak samo. Fajne jest to, że na przykład na płytach obornika mam ogólnie trochę problem ze znalezieniem płyty obornika, bo niby tutaj coś jest, aczkolwiek tutaj nie jest z niczym połączone, ale ogólnie no tak jak widzicie, na przykład zbiornik na gnojówkę, pojemność w użyciu, ile tam jest gnojówki, jeszcze całkowita pojemność jest tego podane, tak samo do krów podchodzicie, macie od razu napisane czego ile mają, czy do magazynu na belę, czy do silosu na kiszonkę, to wszystko jest napisane teraz w jednym miejscu, zobaczcie, podchodzę, magazyn bel, pojemność całkowita jaka jest, także modzik bardzo fajny, a mówię, z płytą obornika jest fajne to, że pokazują, które obory, więc nawet jeżeli coś budujecie, stawiacie płytę i chcecie zobaczyć, czy ta płyta jest połączona z dwiema oborami, na przykład, czy tam z trzema, no to ten modzik wam to umożliwia, bo podchodzicie po prostu do płyty i w tym momencie, zresztą mogę wam to w ten sposób też pokazać. Zobaczcie, stawiamy sobie płytę, podchodzimy do niej
w tym momencie jest napisane, że obornik jest połączony, czy płyta obornika jest połączona z oborą dla krów. No wiadomo, tu trzeba by było jeszcze rozróżnić, która to jest obora dla krów, tak? Ale mimo wszystko pokazuje, więc jakby... I teraz chociaż wiem, że połączyło z jedną, tak? A nie z dwiema. Tu jest obora i połączyło z jedną. Także nie działa to na dwie obory. Zasiadamy z powrotem do naszego John Deere'a i zajmujemy się teraz modem Free Labor. Mało osób raczej o tym słyszy, ja go ostatnio pobierałem, mianowicie ostatnio gdzieś tam miejscami denerwuje mnie Courseplay, ponieważ często potrafi się bugować od drzewa i tak dalej, a jednak pracownik ten z gry jakoś tak często od drzewa się, czy gdzieś tam po prostu nie wyjeżdża za granicę pola, więc się aż tak nie buguje. No i ten mod powoduje to, że mamy go darmowego, tak? No bo w Courseplayu możemy sobie ustawić, żeby pracownik pobierał 0, a w oryginalnej grze po prostu on pobiera 100% tam pensji swojej, a tutaj jak zatrudnimy go właśnie za pomocą z tym modem po prostu, oryginalnego pracownika, to on żadnych pieniędzy nie będzie nam pobierał, no i mi on się akurat przydaje, może wam też się przyda. I przechodzimy teraz do ostatniej, najświeższej modyfikacji, szczerze mówiąc jeszcze nieużywanej, nietestowanej przeze mnie, ale naprawdę niech Pan Bóg błogosławi tej osobie, która to wymyśliła. Mianowicie otwieramy sobie ekran budowania i mamy nową zakładkę, wyszukaj. I tutaj możemy sobie wpisać rzeczy, której szukamy, czyli na przykład, nie wiem, tire. I wyskakują nam teraz po prostu hasła, które się tak nazywają, tak? Czyli na przykład tire walls, tire tracks. Nie wiem, chcemy wyszukać kamień, wpisujemy rock, po prostu. Wyskakuje nam wszystko, chcemy nagle trawę mieć, no to wpisujemy sobie grass i wszystko związane z grassem nam wyskakuje. Nie wiem, shed sobie wpisujemy, chcemy poszukać jakiejś wiaty, no to po prostu mamy wszystkie wiaty. Garage. No po prostu jest to nic innego jak wyszukiwarka w menu budowania. Coś, co dla mnie też powinno być od początku. Szkoda jeszcze, że to nie jest tutaj skategoryzowane na poszczególne właśnie kategorie, żebyśmy mogli na przykład tutaj wyszukać, tylko jest to oddzielna zakładka. No ale jeżeli na przykład wiecie, coś sobie będę budował, bo jeszcze nie budowałem z tym modem, ale obstawiam, że jak coś sobie będę budował i na przykład wejdę sobie w jakieś po prostu dekoracje czy tam inne i znajdę sobie jakiś fajny obiekt, który będę chciał za jakiś czas postawić, no to wystarczy, że pewnie sobie podejrzę, jak on się nazywa i sobie spojrzę na przykład, o, Nord Frisian i pewnie obstawiam, że jak wpiszę tutaj Nord Frisian, tak widzicie, w modzie chyba, chociaż coś tam szuka, no nie chciało mi wyszukać po tamtym haśle, ale jak wpiszę sobie na przykład shed Nord, no to wtedy wyskakuje, nie? Jest Nord Frisian, a jak wpisałem Nord Frisian, no to po prostu nie chcę wyszukać tak jakby tego i wyskakuje tylko jakieś drzewo, ale jak już wpiszę shed i Nord, no to już wtedy wyskakuje, także myślę, że to jeszcze ten modzik jest do dopracowania, bo on jest dosyć świeży. Możliwe, że też z innymi modami się koliduje, ale ogólnie przydatny będzie na pewno. Także mordeczki, w tym filmie byłoby to na tyle i w sumie rzeczy kończymy na chwilę obecną listę tych modyfikacji, których używałem, no bo póki co nie mam żadnych świeższych modyfikacji, przeszukałem już swój cały folder po prostu. Jeżeli byście mieli jakieś pomysły, jakie modyfikacje jeszcze mogę pokazywać, myślałem kiedyś nad nagrywaniem jakichś pojazdów i tak dalej, ale nie miałoby to sensu większego, bo może jakieś update'y by dostawało, czy coś takiego. Nie wiem, możecie dać znać, co na ten temat sądzicie. Ja pokazałem wam takie bardziej mody skryptowe, które zmieniają również gdzieś tam wizualkę w farmingu. Pamiętajcie, że większość tych modów jest dostępna na PC-ta, ponieważ są to mody właśnie oparte na skryptach. Ja mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał. Mam nadzieję, że jakimiś modami was zaciekawiłem. Jeżeli tak, to bardzo fajnie by było, jeżeli byście zostawili coś po sobie, adekwatny komentarz bądź ocenę filmu, czyli jakąś łapkę w górę, w dół.